Witam po przerwie, moi drodzy. Jak pamiętacie, kierowaliśmy się jakimiś krętymi drogami. Co najważniejsze, zauważacie tutaj, że kierujecie się po waszej lewej i prawej stronie. Nic nie widzicie, ponieważ nie ma szyb, ponieważ jesteście z tyłu pojazdu. Przejechaliście sporo w bardzo szybkim tempie. Dosłownie po 5 minutach wysiedliście. Każą wam wysiąść. Samochód zostaje na parkingu, na którym poza tym samochodem jest jeszcze 5 innych. Jedno jest zdecydowanie rzucające się w oczy. Jest to jakaś przerobiona marka, której nie kojarzycie. Natomiast jest jakoś tak ręcznie robiono na zamówienie prawdopodobnie. Jest to czarne auto z bardzo długim tyłem. Troszeczkę jak limuzyna, troszeczkę jak Cadillac. Wysiadacie. No, i teraz zrobimy sobie wieczorny spacer po parku. Uwielbiam spacery wieczorne po parku. Dlaczego wy się tak pierdolicie z zabiciem nas? Bądź miły, Gabriel, może to ugramy. Mężczyzna z kaszkietem wygląda gdzieś na 50 lat. Starszy. Typowe polskie rysy. Gładko ogolony. W prostych ubraniach. Czarna koszula jakaś taka beżowa i ciemnobrązowe spodnie z lakierkami. Spacerujecie po kawałku. Nie będzie to wielkim zaskoczeniem. Są koło was lampiony chińskie i kojarzycie to miejsce. Są to łazienki królewskie. Domyślam się, że nie przyszliśmy tutaj patrzeć na wiewiórki. Nie, wióreczki śpią o tych porach. Wybierzemy się do pałacu porozmawiać z naszym wieszczem na temat tego, skąd jesteście. Kim wy kurwa jesteście, że wy macie siedzibę w pałacu? Jesteśmy wszędzie tam, gdzie oczy nie patrzą. Nie potrzebujecie wieszcza. Jestem z Pilawy, teraz mieszkam tutaj w Warszawie. Nie o to chodzi. Pałac! Nigdy tam nie byłam. Tylko macie zachowywać się dobrze. Widzicie ogólnie rzecz biorąc w tym momencie jeziorko znajdujące się w Łazienkach Królewskich. To jeziorko zawsze jest wykorzystywane jako atrakcja turystyczna. Pływają tutaj kaczki, łabędzie. Często tutaj można było wynająć łódkę i ktoś gondolą mógł cię przewieźć. Ci, którzy z was byli na wycieczkach szkolnych lub przychodzili do tego miejsca choć raz w życiu, wiedzą, że staw rozciąga się tak naprawdę przez samo serce Łazienek Królewskich. A rzeczka ciągnie się również pod pałacem. Daleko, znaczy znacznie dłużej. Aż do kanałów i do Wisły. Przechadzacie się teraz. W waszym otoczeniu nie ma żywej duszy. Miejsce ewidentnie jest zamknięte na noc. Tylko wy pewnym sposobem mogliście tutaj wejść. Leonie, to ciebie to najbardziej przykuwa uwagę. Widzisz tutaj różne posągi. Byłem w Łazienkach dużo razy, zwłaszcza na szkole artystycznej robiliśmy szkice pięknego pałacu i otaczających go budowli. Te łazienki są zadbane, nie widać tutaj śmieci. I rozumiem, że to w pałacu chcecie nas zabić? Albo sprzedać? Już są kurwa, nie wiem. Przestań już z tym zabijaniem.
No, nie no, kurwa, wyszliśmy sobie na spacerek, tak? Gościu, nie żyjesz, tak czy siak. Jestem Już teraz zombie, łatwo cię nie zabić. Nie, nie jesteś zombie. więc chyba żyję. Można powiedzieć, że Tadeusz jest trochę zombie. Wskazuje na mężczyznę, który kierował pojazdem. Patrzę się na tego Tadeusza. Czy oddycha? Na to wygląda. Docieracie do głównego miejsca w Łazienkach Królewskich, jakim jest pałac. Jesteście na placu przed pałacem, który ma widok fantastyczny, szczególnie dla Leona. Widać tutaj na cokole 2 rzeźby, a jakąś kobietę z łanią. Bardzo, bardzo rzymski styl, kompletnie rzymski. Widać tutaj również kobietę z dzieckiem trzymającą ją właściwie w geście odepchnięcia dziecka. Widok rozciąga się na jeziorko, wzdłuż którego szliście. Przed wami, ledwo oświetlony, paroma LEDami, jest pałac, który ma kolor piaskowy, z imponującymi kolumnami. Cały styl jego jest utrzymany w rzymskiej architekturze. Dotarliście. Gacek odłączył się od was. Poczekajcie tu. I udał się do pomieszczenia. Ja gaszę peta, rzucam go na ziemię i rozdeptuję. Dobra. Daliście Mój mu, Berek- że uciekłem tam? Nie powiedzieliśmy mu. Sam jakoś wiedział. Nie, co się tu kurwa odpierdala, to jest strasznie dziwne. To oni nas naćpali. Ten cały Gacek wie, co się z nami dzieje. Nie wiem, czy zauważyliście, ale... Ja nie oddychałem. Ja byłem przy tym przystanku i... po prostu... Jest ważniejsza rzecz, to jest gang kanibali. To też. Ale Wydaje się, czy zjedliśmy tych Tych robotników. robotników, co przy nas leżeli. a, To jest gang kanibali. I spokojnie, nie oddychasz, by jesteś naćpany. Skup się na przykład na tym. Tak samo pewnie czujesz swojego bicia serca, prawda? Skup się na tym, czy bije. ale były 2 samochody i ja po prostu przebiegłem pomiędzy nimi. Jakbym, nie wiem, były... I jeszcze nie oddychałem w czasie całego tego przebiegnięcia. Jak to jest w ogóle możliwe? Człowiek potrzebuje oddychać, żeby coś takiego robić. Naćpany. A co jeśli to wszystko się któremuś z nas śni? Pewnie wy mi się śnicie. To jest tak pojebane, że to prawdopodobnie mi się śnicie. Nie. Jeśli komuś się śni, to na pewno mi. A, bo Na to pewno. artystyczny sen. Dasz. Ja raczej nie miewam takich snów. Więc... Tylko... Dlaczego? Nieważne. Albo mamy naprawdę wszyscy bardzo ostre haluny, albo po prostu też jakoś śni i tyle. Miejmy nadzieję, że żaden z nas nie skończy w psychiatryku. Może jedno z nas już leży w psychiatryku, tego nie wiemy. Ty, Tadeusz jest z nami cały czas? Panie Tadeuszu, może pan taki cichy? Halo? Tak, Pan jest szoferem? Czy kim? pomagam tutaj swojemu mistrzowi. Kto jest pana mistrzem? Jest ostro pojebane. Zaraz się pojawi. Proszę w obecności ekscelencji zwracać się do niego z szacunkiem. Ja pierdolę, ekscelencji. Bez Że to jest przekleństw jakieś- przy nim. Kamie. Jest jakaś sekta. Podchodzę bliżej do Wendy. Wszystko będzie dobrze. Spokojnie.
To gang kanibali. To sekta. Chodzi mężczyzna z dłuższą, białą brodą. Taką do grdyki. Mężczyzna, powiedzielibyście, że to postać, która gra w jakiejś sztuce. Czując jego aurę, Wendy natychmiastowo się prostuje. Mężczyzna odziany jest w czarno-czerwone szaty. Dosyć staromodne. Datowałbym zdecydowanie na stare lata, bym powiedział, nawet sprzed 200 lat. Mężczyzna ma potężne spojrzenie, ale jego twarz nie budzi strachu, a bardziej podziwu. Jedną rękę trzyma na piersi, a drugą z tyłu na plecach. Witajcie, młodzi neonaci. No. Tak Je- nazywacie posiłek? Ja się tak kłaniam bardzo teatralnie. Och, witaj, ekscelencjo. Patrzę się na Wendy jako Odwzajemnia wariatkę. z skównieniem głowy. To wszystko wygląda jak cyrk, jak karnawał, jak naprawdę bardzo zły po prostu trip narkotykowy. Coraz bardziej, szczególnie dla Wendy. Nie jesteśmy ćpani, a pan jest pewnie jakimś woźnym, którego spotkaliśmy i nam się wydaje, że gada takim językiem. Tak w sekcie macie taką Czyli- pompatyczność. Czyli to znaczy, że Gacek też tak nie wygląda. Po prostu my. W sensie Gacek jest psem. Może gramy w sztuce! Wiecie, w te... Nie sądzę, żeby to była sprawa nie tłumaczy naszego wyprawy do Voodoo. Młodzi neonaci, widzę, że odrzucacie klątwę, która na was spadła. Ja nawet nie wiem, co odrzucać. Także młodzi nie są w stanie akceptować losu, który na nich spada. Natomiast jesteście niebywale obdarzeni czymś, o czym marzyli królowie, szlachta, książęta przez wieki naszej historii. Bycie zamordowanym. Chodzi o talent? Nie. Panie z brodą, proszę się przedstawić, jak i również wszystkich proszę o waszą godność. Jestem Michał Sendivogius. Pan z Polski? Zgadza się. Chociaż podróżowałem przez wiele krajów przez te lata. Jak nazwisko? Sendivogius. Nazywam się Leon. Znowu kłaniam się bardzo teatralnie, biorąc za jedną końcówkę mojej sukienki i... Wendy Olsen. Leonie, jaki herb twój? Herbu Chylik. Znaczy nazwisko. Rychlik. Rozumiem. A pan? Gabriel. Gabriel Rzepecki. A herb to syrenka. Syrenka nie jest czymś, co się godzi po tej stronie Wisły. Wy wszyscy jesteście pojebani. Nie jestem z nim. Pojawia się Gacek za twoimi plecami i dostajesz taki kopniak w plecy, którego się kompletnie nie spodziewałeś. Odejmij sobie 1 punkt zdrowia tymczasowo. Mówiliśmy z szacunkiem. Sorry.
Myślałem, że chodzi o kogoś innego. Przepraszam pana Magnificencję. Za mniejsze rzeczy zostawialiśmy na słońcu. Ale dobrze. Rozumiem, młodzi neonaci, że nie macie pojęcia, co się z wami stało. Widzę po was, że jesteście niebywale zakłopotani. Można to tak ująć? Na obecną chwilę szukamy waszych stwórców. W sensie Że rodziców? rodziców? Boga? Och, Bóg, młody Leonie, opuścił nas dawno temu. Nasze jestestwo jest czymś oddzielnym od Boga. Jesteśmy Jego gniewną spuścizną jako spokrewnieni. O mój Boże, sekta. Gang kanibali, nie znieważaj ich. Dobrze, panie Magnificencjo. Pan chyba wie dużo rzeczy tutaj. Czy moglibyśmy prosić o wyjaśnienia? Dokładnie. Naćpano nas, czy to jest wszystko jakiś zły sen, jakaś sztuka, żart uliczny, Ukryta kamera? ukryta kamera, kamera. Nie, jak w tym programie telewizyjnym. Bo jeśli tak, to naprawdę bardzo dobrze wam to idzie. Kostiumy jakie? Moi drodzy, cóż byście chcieli wiedzieć? Prosiłbym Jesteśmy- powiedzieć wszystko. No jaki to jest narkotyk, jak odwrócić jego, tego jak wrócić do normalności tutaj z tymi zębami. Nie ma powrotu dla was. Wszystko, co wydarzyło się w waszej historii, musi zostać zapomniane. I nas zabijecie. Niedobrze. Nie, młody neonato, będziesz żyć prawdopodobnie wiecznie, o ile jesteś sprytny. Czyli jednak wierzycie w życie wieczne po śmierci Bóg i to sprawa. Duchy? Już nie żyjemy i jesteśmy duchami. O, to wyjaśnia. Wyjaśnia wszystko. Okej. A Jesteście... Czy jest pan Bogiem? Nie. Jak mówiłem, jestem wysokim Trimier Sendivagius. Czym jest Trimier? To jest jak święty Piotr. o, Jestem znany jako Michał Sędziwój. Byłem alchemikiem Ale to... 400 lat temu. No właśnie, dlatego nie może nim pan być. Z całym No. szacunkiem, ekscelencją. wygląda pan jakby dopiero co, Stał. no po 30. Świetnie pan wygląda, naprawdę. No, dokładnie. Moi drodzy, możecie pokazać mi swe zęby. No tak, dziąsę się nam cofnęły i tak mu podbijam wargę i... Mhm. Czy młody neonato potrafisz wytłumaczyć, dlaczego masz dziurki w swoich kłach? No, ubytki. Coś mi zrobił dziurę, kiedy spałem. Nam wszystkim na pewno. No, wy też je macie? Tak, Te. Czy czujecie, że krew w waszych żyłach jest ciepła? Jak Czy się, potrzebujecie oddychać? no, jak się skupię, to czuję serce. Macie tętno. No właśnie, dobre pytanie. I przykładam palce. Gabriel, No to- moja ręka jest zepsuta. Spokojnie, możemy nie mieć czucia w palcach po prostu. Tak, naprawdę jest jakieś to wyjaśnienie. Nie, przecież to jest niemożliwe, że Zostaliście Mamy- naznaczeni klątwą Keina.
Tego Hej, Abela? Zgadza się. Kaina? Kaina? ale przepraszam, bo... Ale A on nie przecież- został... Tak by w niego nie uderzył piorun? I nie umarł, czy coś tego typu? Ej, Nie. Nie, przecież to jest niemożliwe, że tego pulsu nie ma. My go po prostu nie czujemy. No Przecież tak. bylibyśmy martwi, gdybyśmy go nie mieli. No chyba, że jesteśmy duchami. A, no właśnie, to wyjaśniam przecież. Nie może tak być przecież. Tak wyglądają zaświaty. Trochę normalnie. Tadeuszu, proszę przynieść pokarm ludzki. Co? Tyle, że duchy chyba nie jedzą. A Tak, właśnie. Duchy nie jedzą i nie chcemy... Odrzucenie jest bardzo częstą reakcją. Rozumiem to. Nie Ale każdy odrzucenie jest w czego? stanie pojąć to, co dostał. Dobra, a co dostaliśmy poza no właśnie. śmiercią? O, moi rodzice się wkurzą. Żona w domu, jak jej to wytłumaczę? I dziecko jeszcze na No. dodatek. Musisz o nich zapomnieć, Gabrielu. Nie, raczej nie. Ale tak ostatecznie zrobisz. Z całym szacunkiem, nie Czy- chcemy zapominać o naszych rodzinach, ani dołączać do klanu kanibalów. Czy czekaj, Więc- Wendy. Jeśli jesteśmy duchami, no to ja nie będę nawiedzał swojej rodziny, więc teoretycznie o niej zapomnę, no ale będę miał ją w głowie. Teoretycznie tak. Niestety taki jest nasz los. Nie jesteście duchami, jesteście spokrewnionymi. Duchami? Co to jest? Jestem z nią spokrewniony? O nie. Jesteśmy wszyscy ze sobą spokrewnieni. O nie! Nie, spokojnie, to też jest... To też jest zresztą biblijna rzecz. Wszyscy ludzie są spokrewnieni, wszyscy pochodzimy od Adama i Ewy. Właśnie, no jak Adam, jak Cain. O, Ale no, wy no. pochodzicie tylko i wyłącznie od Kaina. Ale że pół ludzi jest od Caina, druga pół od O, to tak. Abela? Abel A nie, bo Został Abel zabity. nie Abel umarł. No bo ja... To wszyscy są od Kaina? Czyli też umarł. wszyscy nie zawsze taki spokrewnieni. Nie Czym zawsze... jest pokrewniony? Czy tak nazywacie ludzi ze swojej sekty? Tak nazywamy osoby, które noszą w sobie klątwę Kaina. I ten narkotyk? Wydajesz się być Nar- rozsądny. Czy możesz przetłumaczyć? Patrzę się na Wendy mówiącą, że Gacek jest rozsądny. Znaczy, jak to mówi się brzydko, i my tak nie mówimy. Jesteście wampirami. Dobra, teraz możecie pokazać ukrytą kamerę. Teraz... Dobra, gdzie jest? Gdzie? Ej, napiszę o tym reportaż, serio nieźle wkręcać, ja jestem. No, no. Już przyniósł pieczoną wołowinę. Sprawdźmy, czy jesteście w stanie to zjeść. Popełnione na parę plastrów. Ale to nie jest ludzkie, prawda? Nie, jest Nie. to wieprzowina. Dycham zapach. No dobra, może być Odrzuca was. Nie jesteście na to zainteresowani. Jest. Macie takie uczucie, jakbyście mieli zjeść styropian. Ja biorę to tak czy siak. Uśmiecham się. Ona jest zepsuta, to zatruta. Nie, to pewnie coś po narkotyku. Często tak Może jest, że jak się weźmie jakieś... spróbujcie również. Próbuję kawałek. No dobra, też Niechętnie. biorę kawałek. Rzućcie proszę na determinację i perswazję. 2 sukcesy. 1 sukces? 3 sukcesy. Żujecie to. Moglibyście rzucić równie dobrze trawę, ziemię, kamienie. Być
Ciągam chusteczkę ze swojej kieszeni i wypluwam. Leon, trzymasz to w swoim przełyku. Przełykasz to? Utrzymujesz to, ale czujesz, jakby tam nie pasowało. Jakbyś połknął dosłownie zabawkę. Coś, co nie powinno się tam znajdować. Jak młodzi neonaci? Jak wam smakuje posiłek? Czy mamy koronawirusa, bo tak trochę smaku nie czuć. Nie. Jesteście odporni na ludzkie choroby. Ale potraficie je przenosić. Znam, że Narkotyku? kucharzowi nie należą się Prawa. tak. Pewnie wystygło i musieli odgrać w mikrofalówce, czy... Dobrze, moi drodzy. Tadeuszu, proszę przynieś wody. Gabriel oraz Wendy wypluwacie to z siebie. To nie jest pokarm dla was. No nie jest zbyt dobre, nie powiem, że jest. Ale panie arcyhierarcho, czy... No. Czy Trimier, tak się pan nazwał? Jestem z klanu Trimier, zgadza się. Okej. To Klan. panie arcyhierarcho z klanu Trimier. Nie chcecie nas zabić. Nie. Chcemy Jesteśmy was zwerbować. Jesteś... A, dobra. Do tak myślałem. czego? Czyli zamiast zabicia nas, chcecie, żebyśmy byli w waszej sekcie. Kanibali. Kanibali. Koniec końców będziecie musieli wybrać czyjąś stronę. Tylko nieliczni są w stanie przetrwać niezależnie. Jesteśmy stadni. Bardziej niż ludzie. Gacek mówił o jakichś Malkawianach. Wait. Ludzie. Kazał na ciebie, dziewczyno. Tak. Masz predyspozycję zatem. Dowiemy się za chwilę. Ależ oczywiście, ekscelencja. Tadeusz przyniósł na tacce srebrnej 3 szklanki z wodą, metalowy pucharek złocony z diamencikami i nóż jak do listów, tylko że ostrzejsze. Proszę zatem, jeżeli uważacie, że jadło takie było niestosowne przez jego jakość, proszę spróbujcie napić się wody. Oczywiście. Ej. Nie ma problemu. Biorę i piję. Ja również. Proszę was, znowu ten rzut. 5 sukcesów. 5 sukcesów też. Utrzymujecie to, ale nie czujecie, żeby to miało sens. Jakaś pomyłka. Wszystko w porządku z wodą. Jestem... Dobrze. Pokazuję wam pucharek. I Coś jest A. nie tak. No tak, coś jest nie tak i to bardzo. Oni mają odpowiedzi. ze względu na to, że ja nie widzę, ty masz, Radku, 2 w głód, prawda? I tak, tak. Okej. Podstawia ten puchar pod twój nos z krwią w środku. Ach, ten zapach. Nie kontrolujesz się, po prostu oblizujesz swoje wargi. Kiedy reszta osób Jest stojąca dobre. tutaj patrzy. Jakieś chyba dobre wino tu macie, nie? Spróbuj go zatem. Okej, biorę. Wącham. Fantastyczne. Dobry bukiet z czego? Z 27-letniej kobiety. W sensie, no ona Też tylko sprzedawała. urodzonej. Nie, jest to jej witae. Aha, to jest dziwne. To jest tak dziwne. I tak mi się to wszystko śni. Więc... Dajmy. Jesz to. Fantastyczne. Masz ochotę wziąć jeszcze więcej łyków. Bierzesz? Nie, jak na razie patrzę na nich. Znaczy na tego streamer. Co to jest jeszcze raz? To jest krew. Tak, okej. Ale czujesz ten posmak, ten metaliczny, ale zarazem taki przyjemny, gładki, wlewa się do twojego organizmu.
i sprawiasz, że to oparzenie nie ma tu miejsca. Widzisz, jak tkanki się łączą. Twoja ręka jest jak była. Czy my to również widzimy? Jeżeli miałaś cały czas wzrok na tym, co Gabriel robił, to tak. Czyli chcesz powiedzieć, mości jarczy hierarchą Magnificencjo, że jesteśmy wampirami. Nie używamy tego sformułowania. To jak się nazywacie? Spokrewnieni. Jesteśmy Zgadza spokrewnieni. się. Młoda neonatka zdecydowanie rozumie, o co chodzi. Czyli jesteśmy spokrewnieni. Zgadza się. Na język potoczny wampirami. Nie mówimy wampirami. Dobrze, jesteśmy spokrewnieni. Okej. A jak chcesz to jakby bardziej udowodnić? W sensie możesz powiedzieć, że to jest krew. Może być wino, które smakuje jak krew. Ale co więcej? Rozumiem odrzucenie, jakie macie. Nie każdy jest na takie rzeczy gotowy i prawdopodobnie padliście ofiarą kogoś, kto zrobił to wbrew waszej woli. Ja nic nie pamiętam. Jedyne co nasza trójka pamięta to klub voodoo. To są oznaki tego, jak to wpłynęło na waszą przemianę. I chcesz powiedzieć, że ktoś nas... Widzicie jak Wendy płacze? I widzicie, że to nie są łzy. To jest coś ciemnego. O, podchodzę. Światło padające pokazuje krew z oczu. Dotykam. Patrzę na ciebie. Płaczesz krwią. To jedyny płyn, który zostanie w waszym organizmie. Co się ze mną dzieje? Dobra, panie antyhierarcha, chcesz nam powiedzieć, że jesteśmy wampirami, zostaliśmy naćpani Pokrewnieni. przez... Pokrewnieni. Dobrze, jesteśmy spokrewnieni, zostaliśmy naćpani przez cholera wie kogo i nas ugryzł? Czy mam jakieś coś tu? To widać jakoś? Dobra, ja chcę już tylko słuchać. Jeżeli kolokwialnie mówiąc, poliżesz miejsce po swoim posiłku, miejsce się regeneruje. Mogę wam to zademonstrować jeszcze bardziej. Czyli, że Ja Jakiś- troszeczkę liżę tą krew, którą mam na palcach z moich oczu. Fantastyczne. Czyli, że ktoś nam ugryzł, polizał i tego nie widać. Przestań! Który z was najbardziej odrzuca tezę, iż jesteście dziećmi Keino? Chyba ja. Dobrze. Zatem Gabrielu bierze nóż. Łapie za twoją dłoń. Pozwól mi. Jeden chce cię zabić, dobra, rób pan co chcesz. Bierze i przecina ci po prostu wzdłuż twojego całego przedramienia. A teraz spraw, żeby to znikło. Jestem cudotwórcą. Jesteś w stanie Ty mam to kontrolować polizać? swój organizm. Skup się Mam na to tym. polizać czy pomyśleć, żeby znikło? Myśl o tym, żeby znikło. A w międzyczasie daj mi swej krwi. Bierze puchar, przeciąga po tym, trzymając tę krew, która leciała do puchara. Kapie z niego. Pomyśl o tym. Myślę o tym, żeby się zagłębiał. Zwracacie uwagę na Gabriela? Ja patrzę trochę na Gabriela, trochę na tego Steamia. Widzicie, jak skóra centralnie rozcięta powoli zamyka się w jeden szew, a ten szew potem staje się kompletnie gładki. Rzuć proszę na kość głodu, Gabrielo. Czyli to będzie 2d10, nie? Nie, 1d10. A, okej, dobra.
masz taką ochotę wypić parę pucharków takich. Jesteś na poziomie 3 głodu. Zapolujmy. Dorwijmy kogoś. Wejdźmy w ulicę i pogońmy za kimś. Widzicie po Gabrielu, że jego broda urosła dosyć i zaczęła przechodzić troszeczkę bardziej na jego szyję i troszeczkę na obojczyki. Jego włosy na rękach stały się trochę dłuższe. Czyli jesteśmy wampirami, tak? Spokrewnieni. Pokrewnionymi. Okej? I co teraz? Żadnych pytań. Puścicie nas do jakiś tutorial jak w grze i do boju? Gry toczą się od wielu set lat. Do czego chcecie nas zwerbować? To też jest dobre pytanie. Do tego, do czego się werbuje żołnierzy. Do wojny. Życie sobie w armię wampirów? Macie dwie Nie drogi, zamierzam. ponieważ jesteście osieroceni przez swoich twórców. I Camarilla nie przyznała permisji na stworzenie nowe wampiry. Czekają was dwie opcje. Albo nauczycie się, jak żyć w naszym społeczeństwie, albo zostaniecie pozbawieni o głowę i otrzymacie finalną śmierć. A co z naszym rodzinami? Co do ludzi zaczyna nas szukać? Gdzie zniknąć? Jak wielu z nas przedtem. Wielu polityków, muzyków, artystów, alchemików, cudotwórców, wojowników. Jasnej, ciasnej. Gdzie mamy mieszkać? Jak mamy pracować? Jak mamy zarabiać? Nie musicie się obawiać o pieniądze, szczególnie jeżeli będziecie pod skrzydłami Camarilli. Praca nie będzie już Kamaczego? Też kolejne dobre pytanie. Na tym świecie można wyróżnić 3 organizacje. Camarilla. Jesteśmy starą tradycją. Założoną wieki temu przez klan Toreadorów. Złączyliśmy się pod wspólnymi prawami, żeby nie łamać maskarady i by nie latać jak dzikie zwierzęta po świecie i atakować cały czas ludzi, sprawiając, że możemy być zdemaskowani na każdym kroku. My jesteśmy Camarillą. Jesteśmy cieniem, który od zawsze kontroluje prawie cały świat. No właśnie, to moje kolejne pytanie. Ile was do cholery jest? Nie jest nas tak wielka liczba, szczególnie nie w Polsce. I ja mam kolejne pytanie. Na filmach o... Wiem, nie używacie tego słowa, ale o wampirach. Czy one są jakkolwiek... Może inaczej. Wampiry tam mają często supermoce, jakieś nadludzkie możliwości. Czy my jesteśmy bardziej Nosferatu, patrz Dracula, czy raczej coś jak Zmierzch? Nosferatu. Jestem Nosferatu. To Wyglądasz. wyjaśnia dużo. To wiele wyjaśnia. Jesteś... Panienko, każdy z nas ma swoje właściwości. Każdy z nas trenuje pod okiem innego klanu. I to ich cechy będziesz przejawiać. Twoja dotychczasowa osobowość jako śmiertelnika zacznie mieszać się z tym, co jest w twojej krwi. Możecie to nazwać nowym narodzeniem. Dobra, a jakie macie klany do wyboru? Żyjemy. Nie Jest wybierasz jakaś lista? klanu. Jestem magiem krwi.
Brzmi fajnie. Czy Jak któreś w z nas... komiksach? Co to robi? Określimy to w tym momencie. Wziął puchar, w którym była krew Gabriela. Stryknął palcami, sprawiając, że wnętrze zaczęło się smażyć, skwierczeć. Poszedł dym, wyłaniający. Może tak potrafisz? Szepczę do Leona. Z dymu wyszedł symbol. Widzisz symbol wilka z zębami. Wilkołakiem? Młody neonato. Jesteś z klanu Gangreli. No to brzmi jak gangrena. Brzmi jak Gabriel. Twoją naturą jest dzikość. Jesteś z 13 pokolenia od Kaina. Raczej spokojnym człowiekiem. To znaczy 13 pokolenie. To znaczy, że prawdopodobnie istniało 12 wampirów w twojej linii rodzinnej. Mogli być z różnych miejsc, z różnych czasów. Przenosili dalej siłę. Im mniejsza liczba pokolenia, tym silniejszy wampir. Okej. A ile jest tych pokoleń? 100? 200? Ile ludzkich pokoleń było? Mniej więcej czy się dwa na... Najistotniejsze pokolenia są do 13 pokolenia. Reszta nie jest istotna. Czyli jesteś prawie z najsłabszego pokolenia. Tak? Ciekawie. Dobrze mówię? Gangrele nie są częścią naszej organizacji. Ale nie oznacza to, że nie możemy zrobić z ciebie użytku. Jeżeli wykażesz się lojalnością i subordynacją względem marszałka, możesz być pośród nas. A co Wysprawić też mnie? i mnie? Proszę o waszą krew. Kolejne cięcie. Najpierw Leon. Krew skapnęło. Znowu zapalił się. Widzicie, jak z dymu, nabijając czarnego koloru, powstaje róża z kolcami. Jesteś toreadorem z 12 pokolenia. Brzmi hiszpańsko. Jest to nazwa pochodząca od sztuki i artystyczności. Niektórzy z twojego klanu pełnią miejsca w Camarilla, ale większość odeszła. To teraz ja. Skoro są takie wampiry, jak, przepraszam, pokrewnieni jak my, że odeszli, to jest jakaś druga organizacja? I drugie Zgadza się. zrzeszenie? Jest organizacja, która nie uważa, iż powinniśmy podążać za silnymi i mądrymi. Uważa, że powinniśmy być niezależni i robić, co nam się żywnie podoba. I taki mógł być też twój twórca, Gabrielu. Wystawiam do niego rękę. Nóż przejeżdża ci po dłoni, po wewnętrznej stronie dłoni. Krew skapuje. Znowu płomyk. Pojawia się symbol skrzywionej maski z łzą. Twój klan to Malkawianie. Wieszcze prorocy, a także szaleńcy. Twój klan istnieje pośród naszych szeregów od dawna. Jesteś z 12 pokolenia. I powinniśmy się spodziewać, że nasi stwórcy byli z 11. Możliwe. Lub z 12. Czy ja mogę sklepić ten pan? Spróbuj. Rzut proszę. Ja Tak też. samo będzie od Leona, tak? To jest na głód, nie? O, ale Zajebiste. miałabyś. Daj mi wyjść. Chcę takiego śpiącego.
O, tak zanurzyć w nim go. Później, później ci tam, później. Mówisz to na głos? Tak. Patrzy się tak jak na wariatkę. Dobra, skoro już to wszystko jest ustalone. Widzę twój uśmiech, Gabrielu. Moce Malkawianów dla jednych będą wizjami i znaniem tego, co się wydarzy. Dla innych będzie to absurdalnym obłędem. Jedna z osób przewidziała wasze przybycie. Sowa. Sowa. Przemówiła do mnie, powiedziała 4. Sowa jest osobą. Nie jest zwierzęciem i nie potrafi zmieniać swej formy, by nim być. Natomiast przewidział, że będzie was 4 tej nocy. A w sumie, czy potrafimy się zamieniać w nietoperze jak na filmach? Niestety. Chyba, że jesteście osobami, którzy pojęli sztukę animalizmu. Okej. Ale zwrócę uwagę na trzecią organizację, której lękać się zwykliśmy. Jest to Sabat. Jak sabat czarownic? Czarownic właśnie. Nie. Nazwa może być dla nowych myląca. Natomiast Sabat oznacza organizację, która wykorzystuje swe moce w dosyć ekstremalny sposób. Nie zamierza się ukrywać przed śmiertelnikami, zamierza kontrolować wszystko do granic możliwości. Czyli to są ci źli. Tak. Są jak, A, no jak najazd Turków w XVII wieku. a my ci dobrzy jesteś. Tak samo jak ci ta druga grupa, tak? Dobro i zło jest pojęciem względnym, zważywszy na umysł osoby. Ale zdecydowanie ich zamiary mogą przyczynić się do końca ery istot żyjących na tej planecie. Dobra. Muszę na spokojnie to przemyśleć, czyli powiedzmy, że to wszystko, co nam teraz powiedzieliście, zrobiliście, etc., to nie jest... Dobra, wierzę, że to nie jest raczej plan filmowy. Raczej nie umarliśmy, bo to raczej w Biblii się inaczej mówi o zaświatach. Zakładając, że nie jesteśmy naćpani i że to jest prawda wszystko, to chcesz mi powiedzieć, że muszę zostawić wszystko, co miałem i zacząć od nowa? Bo tak, bo jakiemuś głupiemu krwiopijcy się zachciało gryźć. Jego twarz pozostaje spokojna. Z całym szacunkiem dla waszej ekscelencji. Pan się wydaje okej. Ale dlaczego wam, przepraszam, spokrewnieni chodzą i gryzą kogo popadnie? Bo niektórzy mają taką moc, jak i wy. Czyli my też możemy kogoś ugryźć? Zgadza się. Jednakże w waszym przypadku jest szansa na to, że stworzycie coś o bardzo słabej krwi. Jeżeli stworzycie coś bez zgody, po naszej stronie Warszawy będą tego konsekwencje. Po waszej? Zgadza się. Jest to odwieczny pakt, który zrobiliśmy. Czyli- Wisła dzieli Warszawę? Zgadza się. I po drugiej są? Anarchiści. Okej. A sabat? Sabat jest wszędzie. Co? Mogę się chociaż żegnać? Znaczy... Nie. Czy ja w ogóle nie wiem. Pożegnania są najgorsze.
Nie będzie żadnych pożegnań, ja nie zamierzam porzucić rodziny. Wytłumaczę wam, dlaczego wasze dotychczasowe życie przepadło. Jeżeli wrócicie do swoich rodzin, możecie doprowadzić innych spokrewnionych do nich. Co to znaczy? Znaczy, że mogą... Zainteresować się Zamienić. waszymi bliskimi. Chcesz mi powiedzieć, że inne wampiry mogą zacząć polować na mój bliski? Tak. Wasza rodzina, przyjaciele, małżonkowie, dzieci i każda forma relacji przepada w tym momencie. Każdy z wampirów od wieków wybiera sobie za cel kogoś bliskiego. Chcesz mi powiedzieć, że żadna z nas nie wróci już do swojej rodziny. Każdy ma porzucić swoje marzenia, swoje prace i wszystko, co osiągnął przez te ładnych Wszystko- parę lat. Wszystko, co mieliśmy. Ja... Weszliście za kurtynę życia. Jakby to by mój przyjaciel określił. Jesteśmy martwi? Jesteśmy gdzieś pomiędzy? Tak nie mielibyśmy się po prostu zabić. Możecie. Ale jak Wybrać wspomniałem, trafiliście tam, jak mówiłem, jak mój przyjaciel, zresztą również Torreador powiedział, który tworzył te malownicze posągi. Doceniam jego kunszt. Tak, i wiele innych rzeczy w tym łazienkach królewskich. Wow. Ja się uczyłem o nich na studiach i... O, Francis Pink. To osoba, która cię powinna interesować. tak. Ja... A, Nie akceptujemy w swoich szeregach toreadorów, którzy są próżni. Sztuka musi dawać coś materialnego. Dobra, kolejna rzecz. Ten mój cały klan Gangrela, czy jak wy to tam nazywacie. Ich tu nie ma. Czyli co, będę jak taki samotny pies. Dosłownie. Jest możliwość, że inni wiedzą, jak cię uczyć. Mam... A jeśli nie, Znajdą się tacy. Jak mówiłem, musicie tylko przestrzegać zasad Camarilla i Okej. maskarady. co to jest maskarada? Maskarada jest prawem, które respektujemy zarówno my, jak i anarchiści, by nie zwracać na siebie uwagi, by nie zamieniać się, jak to powiedzieliście, w wielkie nietoperze i latać po ulicach Warszawy. Tak samo nasz kolega tutaj, Gacek, jest Nosferatu. Jego aparycja mogłaby zostać odebrana jako pewnego rodzaju przebranie, natomiast mogłaby zostać potraktowana poważnie, zagrażając istnieniu nas. Dawno temu, ponad 500 lat temu, były inkwizycje, których celem byliśmy. Przez takie błędy. Jak mogę wrócić? Czy da się wrócić? Jakaś mikstura rzuconego anioła, nie wiem. Demona? Demony, duchy istnieją. Naprawdę. Coś jeszcze? Wilkołaki? Czarownice? Kosmici. Kosmici? Bóg? Anioły? Ludzie zostali stworzeni przez nieśmiertelni rasy. komuniści, Grała. Stalin cały czas żyje. Iron Man, Hulk. Nie wiem, jak Nie już... rozumiem tych ostatnich. Liga Sprawiedliwych? To z komiksu. Nie, w sensie jeśli... Grałam kiedyś w coś takiego, co się nazywa Dungeons and Dragons i tam też były smoki, czarownice i magia. Czuję się, jakbyśmy grali teraz, wiecie?
Wampiry to są te złe, czy my nie jesteśmy źli teraz? Właśnie inkwizycja O. nas teraz zaatakuje. To, jaką drogę obierzesz, młody neonato, jest twoim sposobem. Ale im gorzej, tym bardziej bestia żyjąca w naszej krwi będzie dawać o sobie znaki. Jeżeli osiągniesz prawdziwy głód, którego nie da się powstrzymać, jesteś w stanie nawet bliskich zamordować. Czy możemy zaatakować... Czy możemy pić z innych wampirów? Jest to jak najbardziej zakazane. Ale czy się da? Nie odpowiem na to pytanie. Jest absurdalne. Nie pytam w złym sensie, bo chcę. Pytam po prostu. Możemy pić siebie. Siebie, o właśnie. Nie będę się powtarzać. Nie jest to temat, który omawiamy. Mam kolejne 2 pytania. Pierwsze. Czy Vlad Tepes, znany jako Vlad Palownik, albo znany jako hrabia Dracula, jak to woli, istniał naprawdę? Tak. O kurczę. Dobra. Istnieje do dzisiaj. W sensie w Transylwanii? Tak. W sensie na Wołoszczyźnie? Kontroluje nadal Rumunię. Okej. Ale nie jest osobą, z którą ktokolwiek chciałby wchodzić w szwanki. Jakiego był klan? Jest klanu bardziej podłego niż wszystkie razem wzięte. To znaczy? Klanu Pytań mało Smicza. odpowiedzi. Jak? Smicza. Smicza? Smicza? Znicza? Mycza? Dobra. Ja myślę, co powinniśmy teraz zrobić? Czy my możemy chociaż pilnować naszej rodziny przed innymi wampirami? Spokrewnionymi? Doprowadzicie innych do swoich domów w ten sposób. Czyli mamy się totalnie odciąć? Jeżeli żyjecie sami, problemu nie widzę. Natomiast jeżeli mieszkacie z kimś, będzie to niebezpieczne. Okej. Wiele osób, wiele spokrewnionych wie, kiedy na świat przychodzi nowy z nas. I w jaki sposób? Czujecie to? I sygnał GPS? Jak mówiłem, nawet ty, panienko, będziesz kiedyś w stanie widzieć i wyciągać ze swoich wizji to, co z tego zrozumiesz. Czyli powinnam zapisywać gdzieś wszystkie moje wizje, jakie mam? Możesz. No właśnie, Wendy widzi jakieś haluny, a co z Leonem i ze mną? Twoją siłą jest kontakt ze zwierzętami. Ale muszę was ostrzec. Zwierzęta nienawidzą naszego rodzaju, Dlaczego? bo jesteśmy przeklęci. To chyba nie ma znaczenia. Czy A ty, chłopcze, jesteś w stanie przyciągać wiele osób do siebie i wiele osób odpychać. i fajnie. Piękno będzie twoją klątwą od teraz. Mi się wydaje, że ja trafiłem na jakąś słabą krkę. Ona widzi przyszłość, jakieś haluny. Ten może odpychać, przyciągać ludzi, a ja rozmowę potrafię. Wiesz, Mam kontakt ze zwierzętami, które mnie nawet nie lubią. rozumiesz, mam klątwę, jestem zbyt piękny. Brawo, Leon. Próżność to coś, co odczujesz w nadchodzących dniach. Wobec wszystkich, wobec których tego do tej pory nie robiłeś. No dobrze, panie mistrzu.
Sandy w Ogiusie? Sandy Vogius. Sandy w Ogiusie. Dobra. Głupie pytanie, ale co teraz? Mamy znaleźć sobie kawalerkę? Mamy zamieszkać w pałacu? Pójść do kanałów? Nie wiem, jak to u was działa. Możemy po jakimś czasie przydzielić wam wasze lokum. Jeżeli takowego wymagacie, Ja nie potrzebuję. Mi nadal jest się trudno pogodzić z tym, że mam zostawić swoją rodzinę, ale jeśli ciągle to dla nich niebezpieczeństwo, to tak zrobię. I w takim razie nie mam się gdzie zatrzymać. A jeszcze jedna rzecz, którą powinniście wiedzieć. Musicie uważać na wasze urządzenia elektryczne. Telefony, komputery. Czemu? Porażę nasz problem. Nie. Też nas nie będą lubić? I czekasz na to, aż polecą brawa młody Toreadorze? Nie, oczywiście, że nie. Jest wielu z nas, którzy znają technologię dłużej niż ktokolwiek. Nie mamy problemu z śledzeniem kogokolwiek. Czyli w skrócie mamy zostawić nasze rodziny, mamy zostawić naszych znajomych, mamy zostawić kontakt elektroniczny ze światem. To jest... Ten telefon to jest... życie. Najprościej mówiąc. Widzisz, Nie, Leonie? musicie mieć nowe. Widzisz, Leonie, przynajmniej tak naprawdę zniszczenie twojego telefonu było dla ciebie no zbawienne. Możesz mi podziękować. Możecie mieć telefony tylko z czarnego marketu. Czy się nielegalne? Tak samo jak komputery. Polecam Linuxa. Jak się pożywiamy? O, A, nie macie jakichś preferencji? Nie czujecie, że macie swój typ? zazwyczaj jadłem to, co się normalnie je, Co wam ziemniaki. głosy mówią? Mówiły, żeby znaleźć kogoś i zabić. Znaczy wyssać, nie zabić. Nie możecie wysysać ludzi do końca, Czemu? Czemu? bo staniecie się prawdziwą bestią hasającą po ulicach. Czyli Jeżeli będziecie zabijać ludzi bez najmniejszego powodu, tylko dlatego, że jesteście Ten- głodni, Ten głód, który teraz czuję. Jak się... musisz się pożywić. Czyli mamy kogoś dziabnąć. Ciekawe, czy obdzięcie tworzy nowego spokrewnionego? Nie. By stworzyć wampira, potrzebujesz wyssać krew z ofiary i dać mu swoją. Tylko i wyłącznie swoją. Czyli z tą krwią wampira to mówiłeś tak dosłownie. A to... Jeżeli... I że ktoś to musi w nas wymiotować, żebyśmy się stali Ja... spokrewnionymi. ale pamiętajcie, że wasz największy ból zada wam słońcem. Słońce jest waszym ostatecznym przeciwnikiem, na którego radzić sobie nie możemy. Aha, czyli słońce nas zabija, śpimy pewnie w dzień, tak? Zgadza się. Tak? Możesz spać w czym chcesz. Ja śpię w łóżku. Okej. Nie. I nie zwisamy głową do dołu. I to jest wszystko tylko Weź. zasłona dymna. Czy my potrafimy jakoś wysoko skakać, biegać z prędkością motocyklu, Niektórzy z was potrafią, to prawda. latać? Latać z tego możesz wysoko skakać, możesz
czytać umysły, kontrolować je. Chciałbym skoczyć. Skaczę. Skupiasz się na tym? No chcę po prostu skoczyć, no. Ja chcę się skupić i spróbować przeczytać umysł Leona. A podskakujesz po prostu. Nic się nie dzieje. Jakiś inny klan ma zdolność wysokiego skakania. Nie jest mi to wiadome. Nie wiem, ja próbuję. Czy coś się dzieje, jak się skupiam i próbuję przeczytać umysł Leona? Nie Nie. czytaj, bo się zgorszysz. Nie, nic się nie dzieje. Jak się możemy tego nauczyć? Musicie znaleźć odpowiednie osoby. Z tego co mi wiadomo, nie jestem w stanie wam powiedzieć nic. Zajmuję się magią krwi, jak wspominałem. Poznacie w niedługim czasie, kto stoi za kotarą tego całego. Tej całej maskarady Zgadza się. Krasło. wystawiam do Leona bobionkę. Czyli co powinniśmy teraz zrobić? Gdzie pójść? Nie wiem, to już jest koniec formalności po tym, jak To jest przyszliśmy. koniec tutorialu samouczka. Ach. Ja to bym wam jednak ściął tę głowę. Nawet nie wiecie, do kogo się odzywacie. Ta osoba jest starsza niż... W porządku, rozumiem nieścisłości. Ja studiowałem tą tematykę wiele lat. A wy jesteście świeżą krwią. Sugerowałbym, ponieważ niedługo wzejdzie słońce, zabezpieczyć się. Mamy się gdzieś ukryć. I tak zawsze, każdego dnia. Okej, ale gdzie? Nie wrócę do domu, skoro sam pan. Czyli rozumiem, że mieszkanie powinno być ci przydzielone. Miło by było. A co z naszymi rzeczami? Możemy pójść do domu i odebrać? Mam tylko to, co mam na sobie. Najlepiej tylko wtedy, kiedy domowników nie ma. Ja myślę, że po prostu wrócę do siebie. Ja też wrócę do siebie. Mieszkam sama, żeby nie było. Dobrze. Będą posłannicy, którzy będą się z wami kontaktować. Jakie są wasze adresy? Aleja Wilanowska 67. Ja też Aleja mam podać. Sikorskiego 2. Aleja Sikorskiego. Dobrze. Czyli ty, Gabrielu, z klanu Gangrela, otrzymasz od nas mieszkanie. Żeby się kontaktować dobrze, możesz zamieszkać tutaj w okolicy. Mam jakiś inny wybór. Możesz również udać się do hotelu. Otwieram portfel, sprawdzam, ile tam jest pieniędzy. Pytanie, czy trzymasz swoje pieniądze na koncie, czy w portfelu zawsze? Pewnie na koncie. No to niewiele, no tam 110 No ale zł kartę powiedzmy. kredytową też mam, nie? Masz. Znaczy kartę bankową. A i pieniądze nie polecam trzymać jakkolwiek gdzie indziej niż tylko w swych sejfach lub przy sobie. Nie mam sejfu. Tak, to Zatem- może być problem. Sugeruję zakupić, ponieważ osoby z bankowości w końcu zdadzą sobie sprawę, że nie żyjecie. Lepiej upozorować własną śmierć. A co jeśli chciałbym teraz wybrać część pieniędzy? To będzie od ciebie zależne, jak to zamierzasz załatwić. Dobra, pytanie, czy dostanę mieszkanie, proszę pana? Dostaniesz, młody neonato. No i dobra. Niech reszta ma moja rodzina. Mi się to chyba bardziej przyda z tego, co rozumiem. Pieniądze nie powinny być problemem w naszych szeregach.
A i również radzę nie posługiwać się waszymi prawdziwymi imionami i nazwiskami. Już nigdy więcej. Nawet między sobą. Jeżeli chcecie, możecie. Pamiętajcie, że trudno tłumaczyć się z własnej śmierci. Pewnie słyszeliście nieraz przypadki, iż ktoś został znaleziony, chociaż wszystko wskazywało na to, że nie żył. To były nasze wpadki na przestrzeni lat również. O Boże. Wszędzie były wasze ślady, a ja nie zauważyłem. Maskarada. Jest to pewnego rodzaju szaleństwo, jak najbardziej rozumiem. Musimy być szczery, to wszystko brzmi jak buda na kółkach, ale człowiek boi się nieznanego. I mi się pewnie, nie wiem jak wy, ale ja się cholernie boję. Ważną informacją również jest to, żebyście uważali na ogień, na każdą formę ognia. Jeszcze jedno pytanie odnośnie mnie, mojego klanu. Czy ja te wizje mogę wymuszać? Nie jestem ekspertem od tego i będziesz przekierowana do kogoś, kto będzie mógł ci powiedzieć więcej. Są dwie osoby z twojego klanu, które są zdecydowanie zdolne tłumaczyć ci to. Jedna osoba ma bardzo potężne wizje i nie zawsze jest w stanie je opanować, a druga jest osobą bardziej opanowaną. Chociaż w moim osobistym zdaniu nie ma takich właściwości. Jest łatwiejsza w obławie, jest bardziej osobą, która nie straciła tyle kontaktu z umysłem. Że Wendy już nawet nie bez tego. Byłam wariactwo! A co jeżeli byłam taka i przedtem? O mój Boże! To się nie dzieje. To mój sen, to jest moja wizja. To mój sen, dokładnie. Chcę wrócić do domu. Dokładnie. Ach, Potrzebuję odpocząć. Ja podchodzę trochę bliżej do tego Sandy i Vogiusa. Wystawiam mu rękę. Tak się żegnacie? Czy jakoś inaczej? Wystarczy skinienie głowy, młody neonato. Jak za czasów pandemii. Pamiętajcie, że jeżeli się pożywicie i ofiara, którą się pożywiliście, była chora, przeniesiecie to razem z krwią. ach. Ale my nie. Nie złapiemy. Jak wasz głód? Jakoś sprawdzę. Jak czujesz? Szepta. Szepta. Ja nic Dość nie czuję. głośno szepta. Ja nic nie czuję. To będzie wasz również przeciwnik. Ale zyskaliście coś, jak mówię, coś, o czym marzyli ludzie od pokoleń. Śmierć? Super. Szaleństwo. Nieśmiertelność. Ja się muszę z tym przespać. Bo może to faktycznie wszystko jest tylko bajka. To jest szaleństwo, nie bajka. Jak się... Ogarnę to sama. Nieważne. Będziecie zdecydowanie potrzebować pomocy wszystkich, którzy są zdecydowanie bardziej rozwinięci w tym. Nie jesteście w stanie. Skorzystajcie z nauk, które które spokrewnieni mają. Wiele miejsc jest nasza.
które Myślałem, pozornie że- wydają się nie być. Myślałem, że już dawno skończyłem naukę. Nawet uczyłem innych. Kto by pomyślał, że z nauczenia będzie wrócić do szkoły. Jesteście jak nowonarodzeni. Musicie się nauczyć, jak się zachować, jak chodzić, jak jeść. My przez ten cały czas stoimy tam i po prostu gadamy na innych stojących. Mhm. I ja sobie kłócnę. Noc i otoczenie tego miejsca jest piękne. Trafisz docenić, ty szczególnie, Leonie, to otoczenie. Czujesz pociąg do artystyczności, do architektury tutaj. Bardziej niż kiedykolwiek. Na tą noc mogę spędzić, przepraszam, dzień. Mogę spędzić to u kogoś z tych dwójki w mieszkaniu. Możesz u mnie. Możecie tak zrobić. Bo rozumiem, że raczej mieszkania nie macie na zbytku. Możesz u mnie. Może ja w sumie też może dołączę. Tak, możemy wszyscy. Myślę, że nie powinnam być tej nocy sama. Stałam się nagle czubkiem, o ile nim Ej. wcześniej nie byłam, więc jak najbardziej chciałabym, żeby ktoś był ze mną i mnie chociaż przypilnował, bo nie wiem, do czego jestem zdolna. Załatwię, że w obecnej Chętnie. sytuacji ty chyba nigdy nie będziesz sama. O, to nie było. Pierdol się. Ale masz rację. W sumie żadne z nas nie będzie. Uważajcie, Przyczyka. panienko. Ale z ekscelencją. Rzucam znowu znaczy kłaniam się teatralnie. Panienko, jeżeli wasz głód osiągnie makabryczną postać, jesteście w stanie rzucić się na siebie, odpowiadając na wcześniejsze pytanie. Dziękuję, tyle chciałam wiedzieć. Dlatego może lepiej niech będzie nas trójka w jednym mieszkaniu. Ostatnie pytanie, proszę, ostatnie pytanie. Nie zjem McDonalda! Czy są jakieś specjalne zasady, na kim możemy się pożywiać, gdzie nie możemy? Pożygajcie się na osobach tak, żeby nie przykuwać uwagę. Okej. To jest najważniejsza zasada. Okej. I jeżeli jesteście zainteresowani jedzeniem zwierząt, Nie, nie Nie. czuję pociągu. mówię w Jest. ostateczności. Smakują okropnie, ale są w stanie utrzymać was przy umyśle. Ale większość z nich zabijecie. Czy to zaspokoi nasz głód? Trochę. Ale jedynie odrobinę. Czy to W wszystko? którymś momencie wszystkich zaczniecie postrzegać jak witae i zaczniecie czuć, jak bardzo oddzieliliście się od człowieczeństwa. Jak bardzo inaczej patrzycie teraz na ludzi. Będziecie ponad nimi. Czy ja nadal jestem taki owłosiony? Mhm. Jesteś głodny. To wszystko, ekscelencjo, z mojej strony. Kłaniam się nisko i zakładam, że będziemy w kontakcie. Miejmy nadzieję, że to wszystko tylko okropny sen. Ale miło było poznać. Zapewne się będziemy jeszcze widzieć. Chyba, że stwierdzę, że wolę skończyć swój żywot. Ciebie też lepiej przypilnować, z jakiegoś powodu też jesteś szalony. Gabrielu, zanim pchniesz się w ostateczną śmierć, przemyśl to. Informacje, wiedza, którą możesz zgromadzić, przekracza wszystko. Jedzenie Jeżeli- nie zastąpi miłości. Miłość jest kolejnym uzależnieniem, ale rozumiem. Nie byłem uwikłany w swoim życiu w takie relacje.
Panienko, Nie chciałam urazić. Może jeszcze jedno pytanie. Gdzie ekscelencję znaleźć? możecie mnie znaleźć tutaj lub w obserwatorium. Ekscelencja tu mieszka? Lubię tu spędzać czas. Po pomarańczarni też lubię od czasu do czasu zawitać do moich spokrewnionych. Znajdujemy się w różnych miejscach Warszawy, ale tylko po lewej stronie. Taka jest nasza przedwieczna umowa. Skłaniam się lekko. Tak bardziej tykam głową. Tylko. Też skłaniam głowę. Uważajcie na dnia. swojej drodze. Na kogo? Bo na co? Dla was samych najbardziej. Nie jesteśmy tutaj rodziną i przyjaciółmi. Każdy z nas chce przetrwać. Czyli takie mierzenie się z wewnętrzną bestią. Będzie czymś codziennym. Czyli to jest wieczna walka. Ale za to masz okazję odkryć kartę historii i to, co możesz zrobić w końcu mieszanie w umyśle, jak w twoim przypadku, będzie jak klucz do wszystkich śmiertelników. Zatem, jeżeli to wszystko skontaktuje się z wami innym razem, spodziewajcie się mnie, młodzi neonaci. I werdykt do waszego losu zostanie podjęty niedługo. O ile dostaniecie audiencję u marszałka. Dobrego dnia w takim razie. No, I odchodzę. Też odchodzę. ja również. Czekaj, już wiem, jestem pewien skąd cię kojarzę. Kogo? Ciebie, Mnie. Marcelinę. Kojarzysz Marcelinę? Mówiła przy żonie. To moja najlepsza przyjaciółka. Ona chodzi na studia ASP. artystyczne, ASP. Tak. No, widzieliśmy się już, no, wcześniej. No Zrobiła mi ten tatuaż. to widzę, jaki tatuaż. Widzisz tatuaż złamanych kajdanek. Ha, no, rzeczywiście dobre ręce ma. Prawda? Miał mi przypominać o tym, żeby zawsze być wolnym, a teraz popatrz. O nie! Popatrz, O ironio. O ironio. ironia. Dokładnie. Przywiązana do nocy z gwiezdnym niebem. I chcesz być bardziej wolna, mówił o anarchistach. Gdzie idziecie? Ja na razie idę przed siebie, chcę stąd wyjść. Gacek No. zniknął z pola widzenia w którymś momencie dyskusji. Tadeusz poszedł za magnificencją, jak to określiliście. Później ci powiem skąd to jest. Ciekawe, czy ja też mogę tak znikać. Nikt nie wie. Nikt z nas nie wie, co może robić. Też to jest najwidoczniej- dosyć użyteczne. Nie potrafię skakać. Mogę spróbować? Mogę spróbować? Mogę. No możesz. To próbuję. I próbuję zniknąć. Dobrze. Skupiam się na tym. Rzuć na początku na inteligencję i okultyzm. Okej, Sukces. super. Nagle Wendy, tak jak była koło was, rozpłynęła się w powietrzu. Kichał normalnie i ten. Kichasz? O tak. I... Jakiego koloru miałeś koszulę? No załóżmy białą. Okej, no to masz teraz piękne plamki pozostawione po twoim kichnięciu. Czerwienie. Ew, To jeszcze obrzydliwe. krew? Słyszysz Wendy, ale jej nie widzisz. O wow.
Dobra, Udało mi się czy nie? próbuję ją tak dotknąć, nie? Jesteś niewidzialna. Nie widać cię. Jestem udało mi się? Tak. Ja tak chodzę i sprawdzam, czy jest niewidzialna, czy w ogóle wyparowała, nie? Ja sobie biegam wokół nich. Ach. Gdzieś tam ją W którymś natrapię. momencie dotykasz ją i się staje widzialna. Biegam dalej, bo myślę, że dalej jestem niewidzialna. Wendy już cię widać. To... To było. To. Dobra. Ty potrafisz być niewidzialna. Co jeszcze potrafią wampiry? Ale... Mówił, że nie potrafimy latać, ale mówił, że niektórzy z nas potrafią się zmieniać w zwierzęta. Ja miałem wilka. Miałeś wilka. Może potrafisz się zmieniać w zwierzę. Ja przypominając sobie to, co mówił o ekscelencja, staram się po prostu jak najbardziej dobrze wyglądać. Po prostu tak zarąbiście, żeby Emily po prostu, Wendy po prostu. I aktywujesz przyciąganie. No. Okej, czyli twoje punkty w prezencję w połączeniu z twoją inteligencją. Bo na razie nie wiesz do końca, jak to robić. Z charyzmą? Z twoimi punktami w prezencję. Czyli charyzma i prezencja, tak? Nie, inteligencja i prezencja. Na razie nie wiesz, jak to zrobić. Jest to nie tak, jak jest napisana umiejętność, tylko ja chcę po prostu, ze względu na to, że tego nie rozumiesz. Skąd wiesz, że umiesz tak robić? Tak, oczywiście. Nie masz pojęcia, jak to zrobić. Dobra. Ale Nie masz pojęcia, jakby... Ja chciałbym, jakby widząc te moje jakby większe owłosienie i tak dalej, chciałbym po prostu jakby zamienić się w zwierzę albo ogółem jakiś taki zwierzęcy ten nabyć. Okej. Potrzebujesz wydobyć z siebie coś dzikiego. Więc rzuć, powiedzmy, Gabrielu punkty swojej transformacji, jak i inteligencji. Transformacja inteligencji Tak, masz 4 punkty. 5. 5, przepraszam, zatem. 2 sukcesy. Tak. Na czym się skupiasz? Na swoich rękach, czy na swoich zębach? Na rękach sportuję, Okej. są owłosiony, to tak... Tylko wampir się kojarzy z pazurami też. Widzisz, jak twoje paznokcie wydłużają się gdzieś powiedzmy o 4 centymetry i Jesteś Wolverinem! stają się bardziej zakrzywione, jak u kota albo psa. Czujesz, że są twarde i mocne. Pytanie, czy muszę robić roll na głód? Bo normalnie przy broniach Tak. bestii muszę. Tak. Dobra. Ja też muszę. Na Unseen Presence. O, to mój błąd. 7. Okej, dobrze. Udaje wam się... Gabryś, chodź, pójdziemy w uliczkę. Poszukamy kogoś, kto ucieka. Dawaj. Gdzie się kierujecie? Czekaj. Spróbuję to schować. Cofasz to z siłą woli. Jesteś Wolverinem, jak super! Raczej jego bratem. Sabertooth miał taką umiejętność. W sumie. Nie znam się na MCU. Jestem fanem komiksów Marvela. Gdzie zmierzamy w takim razie? Do mnie? Prowadź. Okej. Jak chcecie wrócić? Może taksówką? Jak dla mnie. Dobrze. Może Leonie usiądziesz z przodu, jesteś chyba najbardziej normalny z nas jak na razie. To złapmy taksówkę. Tak.
Ale czy ktokolwiek z nas ma telefon? Rozładowany. Rozładowany. Rozbity. Nie ma gdzieś postoju taksówek w sumie? Albo czego? Lepiej się spieszmy, bo jeśli zaraz zejdzie słońce, to już po nas. No, raczej nocny teraz nie jeździ. Byśmy spróbowali pobiec. Spędziliście tyle czasu zdecydowanie w parku. Wyszliście tak, jak wchodziliście. Wyszliście, moi drodzy. Wróciliście na to skrzyżowanie, którego byliście, był ten przystanek. W lewo jest zjazd do centrum, w prawo jest zjazd na Soki Mokotów i na południe jest na Dolny Mokotów. Wiesz, że Wendy, wiesz, że stąd wiele autobusów kursuje niedaleko twojego domu. W takim razie zmierzam W sumie może uda nam się spotkać jakiś autobus. Czy w takim razie chodźmy na autobus? W takim razie chodźmy na autobus. Miejmy nadzieję, że nie będziemy długo czekać. Byle nie do świtu. Problem się sam wtedy rozwiąże. Ja rozpuszczam po drodze włosy z kucy. Widzicie jakieś tam dwie osoby na aucie do sprzątania po prostu ulic, takie z szczotami kręcącymi się, jeżdżą po ulicach, dwie osoby wrzucają ze śmietników. Wydają się być zmęczeni. Jeśli zaczęli już sprzątać, to jest nad ranem. Pośpieszmy się lepiej. Jak daleko jest twój dom? Jak daleko jest mi dom? Powiedziałabyś, że z 20 minut autobusem. 20 minut autobusem? Znajdźmy szybko autobus. Zostawię mój motor pod... Odbierzemy go. Okej. Jesteście na przystanku. Patrzycie na rozkład? Mhm. Okej. Nie macie pojęcia, która jest godzina. Około nad ranem. A nie ma... Czy nie wiem jak w Warszawie, ale we Wrocławiu są zawsze tabliczki. U mnie nie ma. Nie. W Warszawie nie ma. Jeden. Są w niektórych miejscach, ale nie wszędzie. Nie są. Nie masz jakiegoś zegarka na rękę, ktoś, coś? Za przystankiem położył się ten bezdomny. Leon, ty go pamiętasz. Położył się i sobie kimnął na swoim starym, zniszczonym płaszczu. On śpi. Czy jest ktoś w okolicy? Absolutnie nikogo nie ma. Nie, tam daleko byli sprzątacza po drugiej stronie. Okej. Próbujmy. Tak podchodzę do niego. Cicho dosyć. Jak na nią patrzę, jakbym nie wierzył w to, co widzę. Właśnie. Czynami, alkoholem. Co obrzydliwy, nie chcę tego robić. Mhm. Może wybierz jakiś lepszy koncept niż na pierwszy No raz. właśnie. Nie chcę go. Trudno mi to przychodzi przez... Nie. Są granice. Widać jakiegoś takiego białego robaka pełzającego po jego czapce. Rezygnuję. Jakby wyszedł mu zza ucha. Tłusty, biały robak. Nie, okej, zrozumieliśmy. Rezygnuję. Dobrze, czy ktoś ma zegarek, Czemu? albo jest cokolwiek. Bo jest... Nie. Znajdę sobie szczura. Nie, żaden z was nie ma zegarka. To nie te czasy. Już nikt zegarków nie nosi. Czy jest gdzieś jakiś zegar na jakimś budynku? Nie. Nie. Jak mamy wrócić? Dobrze. Ile Wendy
obstawiasz, że idzie się do ciebie z... To z 40 minut, skoro autobusem z 20. Ale jesteśmy wampirami, może biegamy szybko. Tak, jeszcze za chwilę skrzydła wykształcimy. Dobra, ja chcę przebiec chodnikiem, tak z odcinek z 100 metrów i zobaczyć, jak szybko mi to zajmie. Okej, widzicie biegnącego Gabriela, który biega naprawdę szybko. Naprawdę szybko. Szybciej niż przeciętny człowiek, bym powiedział. Ścigacie się? Ja też. Naprawdę? Tak. To atletyka i zręczność. Not my thing. Kurwa. No moje to No, właśnie nie. Znaczy, to jest wysportowanie, przepraszam. To się nazywa I wysportowanie. zręczność. Tak. Przez 1. Ile? Kurwa. To jest sukces. No to można powiedzieć, że zdecydowanie Leon potrafi wystrzelić, że tak powiem. Zauważyliście to głównie w momencie, kiedy zostawił was na pastwę losu i odbiegł od was, nie zważając na to, co się z wami stanie. Przypomina wam to w tym momencie. A może on znowu z tchórzem? Może jest wielkim tchórzem, który przejmuje się tylko własnym tyłkiem. Patrzę na Gabriela. Nie musisz chyba czytać w myślach, żeby wiedzieć, o czym myślę. Wydaje mi się, że myślimy nawet o tym samym. W każdym razie, mój dom jest w drugą stronę, więc Dobra. Do Chodźmy, nich wracam. sądzę, że każda minuta jest chyba ważna. Będziecie biec? Tak. Do domu? biegamy szybko. Dobra, to dam wam perspektywę. Dawaj. Jeżeli na przykład biegacie 9 metrów jako człowiek, powiedzmy, nie wiem, 14, z czym Leon powiedzmy 16-17 kilometrów dobra. na godzinę. No to wciąż. To jest pół godziny, pewnie około. Biegniecie. Ale jesteście świadomi tego, że wasz bieg jest nienaturalnie szybki. Okej, ja bym... No właśnie. Boże, no i kto będzie patrzył po prostu na bieg szybko biegających? zatrzymuję się natychmiast. A truchtem? Znaczy, przepraszam. Może nie nienaturalna, tylko dosyć szybka jak na osobę. Jeżeli naprawdę zamierzacie to zrobić, proszę bardzo, wykonajcie rzuty na kondycję oraz na wysportowanie. No dobra. Czy jesteście coś takiego w stanie w ogóle zrobić? 2 sukcesy. Tak jak Gabriel byłby w stanie przebyć gdzieś spokojnie 2-3 km bez zatrzymywania się, tak Wendy w ogóle się do tego nie nadaje. Zostawiacie ją z tyłu? Nie, Może trzeba ją zostawić. nie, to jest jej dom. Nie zostawiamy ją. A może by się przydała faktycznie. Zatrzymujecie się po nią? Tak. No tak. Widzicie autobus podjeżdżający. Dobra, do autobusu. To teraz idę do autobusu. Tak? Biegniecie super szybko? Tak. No wiecie, drzwi się otwierają. Padliście. Widzicie na czytniku godzinę. Jest. 4:34. Mamy jakieś O. pół godziny do świtu. Blisko, Mhm. no. Siadamy. Ja się upewniam, że to mój autobus. Albo w autobusach są rozkłady, więc... Zgadza się. Rozkład pokazuje ci, że będzie miał troszeczkę objazdu i nie wysadzić cię do końca tam, gdzie byś chciał, więc musisz pójść pewien dystans tak naprawdę pieszo. Kurwa, ja pierdolę. Ale nie jest tak źle. Będziesz bliżej niż dalej. Dobra. Dobra, damy radę. Jedziemy tym. Właściwie, no, będziesz musiał kawałek przejść. Możesz wysiąść. Śmiesznie to zabrzmi. Możesz wysiąść na Instytucie Neurologii.
Okej. i psychiatrii. Dobra, możemy wysiąść na Instytucję Neurologii i Psychiatrii. Aby zapowiadali. Kupmy bilet. Kupuję bilet. Dzięki. Wiesz, kto pracuje ogólnie rzecz biorąc w instytucie, prawda? Powiedzmy, że w tym. Okej. Jak coś, to jest blisko. Pod ręką. Nie opłacę. Może przydałoby się zajrzeć. Nie. Dowiedzieć się, co to za głosy. Nie. Dobrze. Jedziecie sobie dosyć szybko, jak na takiego kierowcę. Wiadomo, jest bardzo wczesny poranek. Jest jakaś starsza kobieta, bym powiedział, z 50 parę lat, śpiąca. Z dwie osoby na samym końcu, rozmawiające. Wyglądają zwyczajnie. Mężczyzna z kobietą w przeciętnej urodzie. Tak odzywam się po cichu do Leona i do Wendy. Myślałem, czy by nie pójść do wudu. Może dowiedzieć się, kto stoi za tym wszystkim. Ale to już może następnej nocy. No nie teraz. Masz wannę czy prysznic? Oba. Dobra, mogę spać w bani. Mam też kanapę, pokój gościnny. W łazience nie ma okien. Chyba, prawda? No nie. Gabriel, może chcesz, żebym z tobą w tym wannie spał? Takie Jedyną propozycje. osobą, która może ze mną spać, jest moja żona. A. Moje dziecko ewentualnie. Masz dziecko? Tak, mam córkę. Masz córeczkę, ojejku. Miałem Powiedz więcej. raczej. Ja się prześpię, mogę przespać się gdziekolwiek. Chociażby na kanapie. Uporczywy ten głód. Właśnie nic nie czuję. Ciesz się. Jak na razie mówię, wychodzi na to, że jest najnormalniejszy z nas. Następna stacja, Mangalia. Prawie jak Mongolia. Jezu, nie wiem, co tym wszystkim myśleć. Brzmi jak zły sen. Będę musiał pójść do Leopolda. Patrzę, jak daleko jesteśmy. A już dosłownie 2 minuty. Większość trasy upływa wam na paru słowach, na myśleniu o tym. Wszystko się nagle obróciło o 180 stopni. Dzień to noc, noc to dzień. Jedno daje wam życie, a drugie wam zabiera. Tak jak rośliny rosną dzięki słońcu, tak wy umieracie. Jesteście przeciwstawnością życia. Żywicie się życiem, żeby nie umrzeć. Następna stacja, Instytut Neurologii. Wstaję i podchodzę do drzwi. Ja też staję. Wysiedliście. Widać na horyzoncie już okrąg pomarańczowy. W którą stronę? Wiesz, że musisz zakręcić i udać się Aleją Wilanowską, na której zresztą mieszkasz. Dobra, biegiem. Ja biegnę za Tak, Wendy, biegniemy żeby za się nie Wendy. zgubić. Kondycja, proszę, i znowu wysportowanie. Pamiętajcie też, że macie punkty siły woli. Jeżeli... O, Dwa bardzo sukcesy. sukcesy. To nie jest taki duży dystans. Leonie? U Leonie powiem ci... Przerzucę. Okej, możesz przerzucić 3 kostki używając siły woli. 3 sukcesy w sumie, tak? A, bo masz jedynkę. A no. 2. A, okej, to jest wystarczające. To nie jest taki duży dystans, żeby przebiec to i dotrzeć
pod bramę właściwie do osiedla, na którym żyje Wendy. Chodzisz z swoją kartą, przytykasz ją do drzwi, drzwi się otwierają. Wchodzicie na teren bardzo ładnego, zadbanego osiedla. Budynki są kompletnie kwadratowe, chociaż mają niektóre finezyjne kształty, moim zdaniem. Są dosyć art deco. Z wewnątrz budynków znajdują się drewniane, takie można powiedzieć drzwiczki na okna, które można przesuwać, żeby właśnie było ciemniej. A w środku poza tym jest sporo lampek LEDowych. Teraz już ochrona i dozorcy wyłączają je, bo się zaczyna dzień. Oczywiście prowadzi was Wendy. Jest naprawdę ładnie, schludnie, trawa jest przystrzyżona. Nie ma żadnego brudu ani niczego. Wendy, na którym piętrze mieszkasz? Ilu tu są piętrowe bloki? 5-piętrowe wszystkie są, z tego co widzę. Na trzecim. Okej. Zapisz to sobie. No bo dobra, na czwartym. Niech będzie A na czwarte? Dobrze, 4. piętro. Masz prześladuje. Ty masz jakąś automatyczną muzykę, która się włącza, kiedy wchodzisz do domu? Może jakąś Alexa? W sumie to tak, w sumie to mam automatyczną muzykę, która mnie zawsze wita. Wjechaliście windą, nikogo nie spotkaliście po swojej drodze, chyba widziałeś gdzieś tam dozorcę, ale nie bardzo, że starasz się wejść w jakiś kontakt. Nie ma czasu na to. Prawda? Czym prędzej idę do domu. Dobrze. I opowiedz nam o twoim mieszkaniu. Jest ono 3-pokojowe, z czego 3 zawsze służyło ci za szafę, a reszta, znaczy za przymierzalnię, znaczy za garderobę, o tego słowa szukałem. To prawda, jest jakby trzeci pokój zawsze służył mi za garderobę, a jest to dosyć duże mieszkanie. Po prawej stronie od wejścia są drzwi do łazienki. Drzwi są pomalowane na czarno. Widzicie, że zrobiła to ewidentnie Wendy, ponieważ jest to dosyć nieprecyzyjna robota. Mieszkanie ma szare ściany, ma wszędzie pełno czarnych zasłon, jakichś gotyckich elementów na środku salonu jakby, do którego od razu jest wejście. Jest duży, czerwony dywan. Mieszkanie jest naprawdę ładne, chociaż nie powiedziałabym, że jest w stylu dla każdego. Może tak. Od wejścia też po waszej lewej stronie możecie zauważyć pełno, jakby taką ogromną biblioteczkę z książkami na przeróżne tematy. Najczęściej są to tematy medyczne i biologiczno-podobne. Ale znajdą się również książki na temat astronomii, jakiegoś okultyzmu itd., itd. No i to jest taki pierwszy rzut oka, jak wchodzicie. Myślę, że już stojący dzień daje mi się we znaki. Jestem zmęczony. I ja od razu biegnę do pokoi i zasłaniam okno, chociaż jakimiś kotarami czy czymkolwiek jest. Pomagam. Ja też je zasłaniam. Znaczy, one są bardziej... Moje zasłony są bardziej elektryczne, to znaczy na pilotę automatycznie się same zasłonią, ale ja tak zabezpieczam te okna jakimiś tam jeszcze, wkładam jakieś czarne koce albo coś w tym stylu. Żeby była ciemnica w mieszkaniu. I włączam światło i mam takie światło na pilota, jest to światło LEDowe i włączam czerwone. Ponieważ na pilocie można wybrać kolory. Krwawy kolor. No cóż,
Więc to chyba na tyle, jeśli chodzi o tą noc. Na to wygląda. Za duże emocje jak na jedną noc. Robicie z telefonami? Ja podłączam swój do ładowania, ale zostawiam go na razie wyłączonego. No, ja chyba tak samo, jeśli ma jakieś zapasowe ładowarki. Okej, dajcie mi to zapisać. Mam co najwyżej jedną, ale mam też zapasowy kabel, który można podłączyć do laptopa lub komputera. Masz komputer stacjonarny czy laptopa? Najpewniej oba. Bogactwo. No ja jak już to zrobię, to po prostu jeśli sprawdziliśmy, że wszystko jest szczelnie i tak dalej, to kładę się na kanapie albo gdziekolwiek. Może być nawet w wannie, tak jak mówiłem. Ja się kładę na kanapie. A ja w wannie. To ja idę do łóżka. Dobrego dnia wam wszystkim. Dobry. Próbujcie nie spłonąć. Również i do zobaczenia następnej nocy, Do zobaczenia wieczorem. wieczorem, no. Zaczyna się ściemniać około 20, więc Nastawcie budziki. Nastawiłbym, gdybym mógł. Podaję ci taki różowy budzik, taki typowy na 2 nóżkach, co ma tutaj dzwoneczki 2. Podaję ci go. A, wezmę sobie. No dzięki. Ładny kolor. I ten. Nakręcam. To chyba jedyna taka rzecz w tym kolorze, w tym mieszkaniu. w takim razie dobrych snów wszystkim. Dobrych snów. Ściągam mój jeansowy bezrękawnik i ściągam też koszulę, ale zostaje... Nie, dobra, do bokserek. Podaję Leonowi pilot od LEDów. Możesz zmienić kolor albo wyłączyć, jeżeli chcesz. Tak ty śpisz w salonie. Ja po prostu wyłączam. I przykrywam się moimi ciuchami w tej wannie. Ja ci daję jakiś kod. Przed zasnięciem robię taki głęboki wdech, I czujesz, że jest bezużyteczna. że jest bezużyteczny. I z tą myślą zasypiam. I na tej myśli zakończymy. Pierwsza noc przebudzenia dla każdego wampira nie jest czymś łatwym. Zmiana wszystkich przyzwyczajeń, których się uczymy. Jedzenia, picia, wypróżniania się. Zostaje zaburzona. Uczucie, jakie musi towarzyszyć osobie, która po jednym ugryzieniu musi zerwać ze wszystkim, co łączy je z ziemią. Jest bolesna. Jest jak wyrywanie dziecka po prostu z brzucha matki. Są nowe wampiry w Warszawie i to ich losy będziemy śledzić. Obserwować bacznie, czy bestia nad nimi nie zawładnie. Kogo zabiją, a kogo uratują na swojej drodze wypełnionej przekleństwem Kaina. Dziękuję wam bardzo za sesję. I słyszymy się następnym razem, wampiry. Kampania! Krwiste jej. Ale jestem głodny. Kampanii. Dosłownie Pierwszej jako- sesji Dosłownie kampanii. jako Gabriel. Ja pitole. Dobranoc państwu. Dobry dzień.